Dzień dobry kochani, z tej strony Farmer6812 i zapraszam na moją Toskanię. Znowu mamy znaczniki stref interaktywnych, w sumie nie wiem dlaczego, myślę, że możemy je wyłączyć. No to mamy to. Słuchajcie, co my robimy dzisiaj? Jak widzicie, mamy nadal zlecenie na polu numer 36 i to jest zlecenie na zbiórkę. Gdzie ten kolo jedzie? Utknął? I to jest zlecenie na zbiórkę tych buraków z pola. Nie wiem dlaczego jedzie do tyłu. Aha, no, dobra, trudno, jakoś tak to będzie. Niech sunie. Kurczę, żebym nie musiał za niego pracować. No nie, no, popsuł się przy tym save'ie. Zobaczcie, nie może wystartować. Co za kolo. Dobra. Zatrzymany ręcznie, opuść, włącz. Pojedziemy kawałek za niego. Teraz go włączymy. Co on zadziała? Dobra, niech zbiera. No, ale ważne, że w końcu ruszył. Nie wiem, co tam zrobi na tym załomie. Natomiast te buraki, słuchajcie, z tego pola to jest dramat. Ile ja tu czasu poświęciłem na zbieranie tych buraków, to jest nieprawdopodobne. Słuchajcie, poza nagrywaniem i jeszcze to pole jest niezebrane. Jeszcze brakuje. Ja właśnie chcę, żeby on zapełnił ten zbiornik, czekam na niego. A zobaczymy, co tu się wydarzy. Pojedziemy prosto. No okej. Niech jedzie. Czekam na niego, ponieważ wolę tutaj zbierać te buraki, jak on się zatrzyma. Natomiast co my chcemy dalej zrobić? Pamiętacie, że mamy tutaj wszędzie posadowioną rzodkiew foliistą na naszych polach. O, dokładnie. Rzodkiewkę. I teraz tak, w tym sezonie ja bym chciał posadzić jęczmień chyba. Pszenica, owies oraz sorgo. Mam być szczery, miałem na myśli. Pszenica tutaj i sorgo na szczęście nie tutaj. A owies kiedy jest? W marcu. No to w zasadzie mam tylko pszenicę do posadzenia. I ta pszenica jest do posadzenia już. I chciałbym to zrobić na polu numer 59. Ja przepraszam, że tak głos mi zanikał, ale patrzyłem na moją rozpiskę. Pole numer 59 to jest tutaj to spore pole i tutaj by była pszenica. Dobra, wydaje mi się... O, i teraz na co jeszcze liczę? Liczę na to, że trochę tych buraków mi tutaj zostanie po tym gościu. I będę mógł coś też sprzedać tych buraków i jakieś pieniądze, oprócz tego, że za samą zbiórkę to dostanę również za buraki. No, taką mam nadzieję, bo tyle pracy włożyłem tutaj w ten kontrakt, naprawdę. To nie jest kontrakt na kultywatorowanie, gdzie puścisz pracownika i zapominasz. Tutaj ciągle z tymi burakami jeżdżę. Ja sobie nawet nie policzyłem, ile tych kursów zrobiłem, ale pi razy oko, jeden kurs z całą przyczepą to jest około 4 do 5% max. Z wózki plonów, tak? To sobie policzę, to jest 20 kursów. Dla całości będzie. Tutaj jeżdżę i jeżdżę tą przyczepą. Już nawet przestałem się przejmować tym, że stoję na burakach, nie? Zwyczajnie. Dobra, brakuje 7%. Ja myślę, że te 7% zaraz uzyskamy. Ucieknę mu. Dobra, bo ja chcę tutaj poczekać, aż on się gdzieś ustawi. I gdzie on pojedzie? No ja papier. Jaką przeszkodę kolo napotkał?
Czy on zacznie tutaj pracować? No zaczął. Tak od środka? Nie, on jedzie cały czas. On jedzie i nie pracuje. Co za... Dobra, zobaczymy, co się dalej wydarzy. Poczekam, aż mu się ten zbiornik zapełni i coś dalej zadziałamy. A teraz tak. Czy ja się mogę zatrzymać? Dobra, teraz jaki siewnik, słuchajcie, do tej mojej pszenicy? Bo z tego co pamiętacie, ja wszystko sprzedałem praktycznie. Tutaj zostałem tylko z takim parkiem maszynowym. Wszystko sprzedałem, wszystko podporządkowałem produkcji, produkcji makaronu i oczywiście ten makaron, słuchajcie, mam tutaj. Tutaj mam makaron. On się wyprodukował. Praktycznie produkcja makaronu jest wstrzymana, bo mam full magazyn, ale jeszcze mam 51 tysięcy mąki, więc jeszcze 1 miesiąc będzie produkcji tego makaronu. Tylko wcześniej muszę te palety pozbierać, ale zanim pozbieram te palety, to chcę je tutaj podtrzymać, bo się muszę namyślić. Za dużo mam naraz. Muszę się namyślić, co chcę z tymi paletami zrobić, tak? Dobra, teraz tak. Co tutaj się wydarzyło? Słuchajcie, a gdzie jest mój ten ładowacz czołowy? Pokaż na mapie. No tu jest ładowacz czołowy i go w ogóle nie widać. On się coś tutaj... Zróbmy zresetuj. Ten ładowacz czołowy jakoś nie jest specjalnie udany, bo to już drugie resetowanie tego ładowacza. I on się wtedy tam pojawia. Zróbmy tak, że co ja tutaj mam za ciągnik? Mam ciągnik z modów, nie? I to może być jakiś problem, nie wiem czy jest. Zmieńmy ten ładowacz czołowy. Odłączmy przyczepę. Słuchajcie, nie wiem coś się stało, ale mi się zablokowała klawiatura zupełnie. Chyba będziemy to jeszcze raz nagrywać. Nie, no niby działa. Dlaczego tego nie mogę odłączyć? Ten New Holland ma jakiegoś buga chyba. Kurczę, taki fajny New Holland 7. No to słabizna. To jest średni ciągnik za 159 tysięcy. New Holland 7. Tutaj niby jest taki sam, ale on ma dużo mniej opcji. Jest z podstawki. Blue Power, czy to coś zmienia w sile? Nie. Może być taki jaśniutki. Okno panoramiczne. To jest fajne, że ma tu okno panoramiczne. To jest miłe. I konsola ładowacza czołowego Quake. Rail GPS. I tablica rejestracyjna jakakolwiek, tak? Tu z przodu mam co trzeba, tu mam co trzeba. Słuchajcie, no jest kłopot. Jest kłopot, bo mój mod nie współpracuje. Z jakiegoś tytułu. Spróbujmy go zresetować. Zobaczymy, czy to coś zmieni. No nie mogę go odczepić, naprawdę. Dziwna sprawa. Spróbujmy go zresetować. Tak, ok.
I zobaczmy, czy to coś nam zmieniło w tym wszystkim. Bo jeśli ten mod będzie źle działał, to ja wymienię ten ciągnik na dokładnie... Już myślałem, że mi się klawiatura popsuła, ale to tutaj widzę, że chyba z tym modem jest problem. Bo tak, wsiąść mogę, odpalić mogę, brzmi fajnie. Tego Quicka też mogę podłączyć bez większych problemów. No, tylko trzeba trafić lepiej. Tak jest. Quick gotowy. Teraz zobaczymy, czy podłączenie do przyczepy działa jak należy. I do wideł. Najpierw podłączymy widły, bo już prawie tu podjechałem do nich. No, idealnie. Poprosimy je trochę do góry. Dobra. Teraz zobaczmy, co się wydarzy, jak podłączymy sobie przyczepę. Podłączona. I słuchaj, nie no, rozłącza się. Nie wiem, coś się baguje co jakiś czas. A to mnie trochę niepokoi. No trudno, baguje się, to się baguje. Przepraszam za ten początek, ale no takie są realia, a ja tutaj gram bez ściemy. Dobra, słuchajcie, przejdźmy do siewników, bo ja tutaj nie mam żadnego siewnika na tej serii. Serie mi się mylą z tą poprzednią, tam mam, tu nie mam, więc poszukajmy siewniczka jakiegoś fajnego na tą pszenicę. Bo chcemy pszenicę. Dobra, siewnik, kategoria, siewniki, taki co by... ale zaraz, poczekajcie, bo ja muszę najpierw coś zrobić, to mam rzodkiewkę oleistą i muszę najpierw tą rzodkiewkę potraktować kultywatorem. Ojojojojojoj. Kultywator, który tutaj jest fajny, Horsz, 15, 15, 15, 15, 15... 15, 15. Lemken, Kwerneland. Wszystkie jadą z prędkością 15 na godzinę, tak? Nie ma szybszych kultywatorów. Mamy Horsza 7,5 metra, mamy Kuna 7,5 metra, który jest dużo tańszy. Moc tylko 190. Ja bym go wypożyczył i zobaczył, jak on się będzie sprawował, ten kun. Bo prawdę powiedziawszy, już te inne są bardzo wymagające. A jeszcze pytanie, czy brona talerzowa też tutaj się nadaje do takich, znaczy talerzówka tak zwana. Też są drogie te talerzówki i wymagają dużo. To ten tylko Dalbo, cośmy ostatnio próbowali pracować nim. Ma 8 metrów, jest trochę nawet szerszy. No to weźmy tego Dalbo, wypożyczmy, cośmy nim pracowali i zobaczmy, czy możemy nim tą rzodkiew oleistą zrobić jak należy. Na razie nie będziemy go kupować. 8 metrów to fajna wielkość. I weźmiemy go w takim układzie tylko w wypożyczenie. Bez jednostki wysiewającej. Kosztuje tylko 2000 i zobaczmy, czy pole numer, 59 jest możliwe do zrobienia tym Dalbo. Bo może to jest sprzęt, który tutaj będzie dla mnie odpowiedni na tą chwilę, bo nie jest jakiś super bardzo drogi. Kolorem mi pasuje do ciągnika. I jak tą rzodkiew ładnie posprząta i zobaczymy, jaki będzie poziom
nawiezienia przed rzodkiewką, znaczy teraz z rzodkiewką rosnącą i w momencie, kiedy ta rzodkiewka już urosła, tak? Teraz tak, wydaje mi się, że możemy na chwilkę tutaj przystanąć i zobaczyć, co tutaj się wydarzyło. Gdzie jest kombajn? On tutaj czeka, właśnie, czeka na rozładunek, więc podjedziemy, zabierzemy te 7%, niech on trochę pojedzie. Natomiast my musimy dbać o ten kombajn, ponieważ płacimy za każdą godzinę jego pracy, tak? Więc tutaj dużo od niego nie odbierzemy, ale zawsze troszeczkę tak. Dobra, i zawracamy. Jedziemy to wysypać. Teraz zobaczcie, co się będzie działo. Tutaj ja nie przestrzegam żadnych zasad. Ta seria jest bez zasad. Pożyczam na potęgę. Jeżdżę po nie swoim polu, trudno. Takie są zasady. Zadłużam się, po prostu gospodarka rabunkowa. Ale gra na to pozwala, więc spróbujmy tak, jak ja to nazywam, zagrać bardzo agresywnie. To jest ostatni kontrakt, jaki robię, bo pozostałe kontrakty, które są na zbiór buraków, myślałem, że zrobię tym samym sprzętem, ale prawdę powiedziawszy, już po tym polu to mam serdecznie dość z kontraktów na buraki. Naprawdę to jest już nie wiem, który mój rejs, prawdopodobnie będzie to w okolicach 17-18. Już mam, mówiąc kolokwialnie, w miarę obcykane tam wjazd do zakładu przetwórstwa tych buraków, bo tam jak na całej tej mapie nie jest prosto. Powiem otwarcie, że tutaj należałoby mieć sprzęt, którym się znakomicie cofam, bo prawie wszystkie te punkty przetwórstwa mają jakiś, tak są umiejscowione, że z cofaniem jest inaczej, że nie można przejazdowo przez nie przejechać i wysypać. No mało który. Na przykład te buraki niestety trzeba wycofać. W sumie wygląda to rozsądnie w tym punkcie. Nie wiem, czy żeście widzieli w poprzednim odcinku, pewnie tak. A jak nie widzieliście, to zobaczycie w tym, jak to wygląda. I tu są dwie opcje. Albo z drogi cofam tutaj w to wejście, albo opcja druga jest taka, że jadę dookoła. Tu jest fajna waga, słuchajcie, tak na marginesie. I tutaj podawana jest niby rzeczywista wartość. Nawet nie niby, a zobaczcie, zjadę z wagi traktorem i ta wartość ulegnie zmianie. Tak jest. I sama przyczepa ma 34 tony. No i to jest miłe. Także 34 tony ciągniemy. Jest to kawał sprzętu. Dobra, i teraz właśnie manewr cofania do buraczonego silosu. Tak oto wygląda. O, i prawie mi się udał, widzę. Prawie robi różnicę, niestety. Się chciałem pochwalić, że to 20 mój manewr, ale... oj, pomyłka. Ale widzę, że nauki nigdy za wiele. Mimo tego, że to 20 manewr, to jeszcze coś tutaj pozostawia do życzenia. No dobra, trochę krzywo, ale może wjedziemy. No. I teraz tutaj pojawi się problem przy wysypywaniu. Nie wiem, czy on był poprzednio. Zobaczcie. Ja specjalnie zmienię widok. Zobaczcie, co tutaj się będzie działo z przyczepą. Ona jest taka wielka. Ten dach tu jest za niski po prostu. Albo ja za blisko podjeżdżam. Nie, już zahaczę, już widzę. Popatrzcie. Haczę pod dach i muszę tutaj przerwać wysyp tych buraków. Tam czasami stanę lepiej, ale też większościowo haczę. I teraz zrobimy dogrywkę z wysypem. One zdążą się na szczęście wysypać. No i przyczepa się złoży. Dobra, no to teraz trzeba wykonać manewr odwrotny, czyli stąd wyjechać.
Manewr odwrotny też nie jest taki prosty. Trzeba tutaj pilnować się, żeby nam przyczepa nie utknęła. Tak właśnie, jak to się właśnie teraz stało. Bo te drzwi jakoś tak lekko skrzywa są, jak się okazuje. Albo ja tak krzywo wyjeżdżam, dobra. I teraz tak, mamy taką tutaj sytuację, że takim oto manewrem, może zbyt mocnym, a może nie, nie wiem, ale dajemy, zobaczcie, radę wyjechać na drogę. No i teraz na rondzie znowu nie będzie prosto. Tam tarasujemy wjazd do sklepu z maszynami, ale w zasadzie z tego sklepu to tylko my korzystamy. Dobra, i teraz niedobrze, bo muszę, kurczę, widły mi wystają, a powinienem zrobić większy najazd, bo mi przyczepa utknie. Niedobrze, panie kolego. Bardzo niedobrze, pan cofnie. Dobra. Przyczepa mi utknie, bo tutaj, zobaczcie, oczywiście jest cwanie postawiony znak drogowy i ja już na ten znak wjeżdżam. Dobra, no nic nie zostaje mi innego, jak muszę się wycofać. Bo znowu uderzyłem w znak, tylko inny. No i co tutaj się teraz wydarzyło? Gdzie ja tutaj zahaczyłem? No zahaczyłem mu znak drogowy, no i co? I się już nie ruszę teraz? No jak pragnę wolnej soboty, jak on mnie złapał? Zobaczcie. No choćbym, nie wiem, jak chciał trenować, to bym tego tak w życiu nie zrobił. O co tutaj chodzi? No... Dobra. Mamy to. Super siła pomogła. No, normalnie to by trzeba było chyba zrestartować tą maszynę. Aha. I teraz przejedziemy po słupku. No załóżmy, że wykręciliśmy przed słupkiem. Tutaj zobaczcie, jak trzeba daleko jechać, żeby tą przyczepą nigdzie nie zawadzić. Dobra. Tu na szczęście specjalnie są zrobione te... Ajajajajajajaj. Nie wiem dlaczego zawsze, kurczę, ląduję w tej kabinie i nie do jazdy na wprost. No tak jak wygląda... Może dlatego, że ona zostawia... Właśnie, ostatni widok muszę sprawdzić, czy to jest tak, że tam, gdzie ostatnio patrzyłem, tam potem ląduje. Może taki jest. A gdy popatrzymy w prawo... No lądujemy na prawo. Szybki manewr. Dobra. No troszkę tutaj nam to nie wychodzi najlepiej w tym odcinku. Same problemy się pojawiają. Na szczęście zlecenie ma już 99% i będę się z nim żegnał. Będziemy mogli podjąć naszą pracę. Teraz są dwie opcje. Podjechać bezpośrednio pod tą górkę jest ciężko, nawet mając ten ciągnik. Ta przyczepa po prostu też jest ciężka. I pchać się pod górkę, no jedziemy z umiarkowaną prędkością. Możemy jechać prawą albo lewą drogą i ja czasami jadę tędy, czasami tędy, ponieważ wiem, że ten właśnie kombajn buraczany raczej tą lewą stroną się trzyma. Tu teraz wybrałem lewą stronę. Zaraz tutaj wjedziemy na to pole i niestety znowu po burakach będziemy musieli przejechać, żeby się rozsypać. No właśnie. No to spróbujmy podjechać po tych burakach delikatnie. Czy to się już tutaj zadzieje? Tak, nawet udało nam się tak podjechać, że nie zahaczyliśmy o nic. Zbiór plonów 99%, natomiast przewóz zaraz zobaczymy po następnym transporcie, bo nie pamiętam. Dobra, i teraz będziemy starali się jechać w miarę z kombajnem.
przyspiesz. Daję na maksa, słuchajcie. Tiger 6. Czy pojedzie dalej Tiger 6? Co on teraz tutaj zrobi? Dobra, brakuje mi 5%. Zobaczę co... Aha, Tiger tutaj dokosi te 5%. I teraz pytanie, co on dalej planuje zrobić. Będzie robił ten pasek. Mnie normalnie samoczynnie ciążenie ziemskie ściąga w dół z tą przyczepą. Nie, będzie robił ten mały pasek. Oj, 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 oj. Dobra, czekajmy. 5% mi brakuje. No niech on trochę dozbiera tych buraczków i podjedziemy do niego. Co on tutaj knuje, jak pragnę wolnej soboty? No, zerknijmy. Jeden pasek buraków prawdopodobnie będzie do zrobienia. No nie mogę, no. Zbieraj, kolo, zbieraj. No i teraz gdzie? Się nie może zdecydować, kręci głową. Dobra, tam będzie chyba jechał, podjedźmy do niego. Spróbujmy sobie te 5% tych buraków dobrać. Mamy to, odjazd. No i jedziemy wysypać. Pytanie, czy to zlecenie już się zakończyło, jeśli chodzi o sam zbiór. Tutaj z górki, słuchajcie, to się fajnie mknie. Tylko muszę wam powiedzieć od razu, że z zahamowaniem jest duży problem, jednak te 30 parę ton z tyłu po prostu pchają ten pojazd. Dobra, tutaj już przed tym zakrętem powoli, powoli. Wjeżdżamy na drogę publiczną. Aha. I tym razem byśmy spowodowali wypadek, gdybyśmy tak wjechali na rympał, ale tak z marszu, jak się to mówi. Ale specjalnie dla was się zatrzymałem. Gdybym jechał poza nagrywaniem, pewnie bym tutaj przyrżnął w te samochody. Ok, no to ciągniemy teraz do tego punktu skupu. Spróbujemy tam jeszcze raz podjechać pod te... No i właśnie, czas płynie, premie lecą pracowników. 46 000 w przyczepie, daje 34 tony. No i trochę tutaj, jakby ktoś mnie oglądał, to proszę przekazać autorowi mapy, że lekko za nisko jest w tym buraczanym skupie. No, bardzo dużo kursów do tego Consorzio Regionale, jak to mówią Włosi. Consorzio Regionale. Okej. Dobra, wycofujemy. Tym razem troszkę nam to chyba lepiej poszło.
Mógłbym go w sumie wysypać. Więc jeszcze raz myk. No i tutaj czy daszek będzie znowu? Zobaczcie, tutaj lepiej stoimy, ale ten daszek też nie jest powiedziane, że go nie będzie. O, widzicie? Ciągnik poleciał do góry. Jednak tutaj ten daszek jest. To po prostu jest ciut za niski ten budynek. Pod niektóre przyczepy zwyczajnie. Trzeba cofnąć, bo mi przestawiło ciągnik. I wysypujemy jeszcze raz. No z tej przyczepy na 2 razy trzeba wysypywać. Za każdym razem praktycznie. No i teraz pytanie, czy wyjazd nam się uda zrobić jak należy. O, bo teraz przesadziłem? Nie. Ciągle mam to samo z tym wyjazdem tutaj, naprawdę. Bardzo ciężko mi stąd wyjechać. No, wydawało mi się, że jadę bardzo przy prawej krawędzi. No teraz lepiej. Tylko teraz tu wykręcę. Nie wykręciłem, bo się zagapiłem. No i teraz muszę taki manewr wykonać. Dobrze. I jedziemy ten kombajn opróżnić. Mam nadzieję, że to zlecenie się już wykonało. Ach, i nie popatrzyłem, ile to procent było na dowóz. Szkoda. Teraz bardzo szeroko muszę jechać. O, dobrze. No i ten oto sposób żeśmy rondo zrobili. No i gaz do dechy i widzimy się na polu. Ok, dojechaliśmy i wygląda na to, że kontrakt jest prawie wykonany, tak? A nawet ukończono, jest napisane, do odbioru jest 24 000. Ale jak popatrzymy sobie na to pole, gdzie my tu jesteśmy, na tym polu, patrzymy sobie na pole numer 36, to się okazuje, że jeszcze troszeczkę jest do zebrania. Jest tutaj i jeden pasek. Więc wszystko to, co tutaj zebierzemy, plus to, co mamy w kombajnie, to będzie nasz bonus jeszcze, słuchajcie. Tak wygląda ten kombajn. No normalnie pięknie. Pięknie wygląda. Tyle się najeździł. Dobra, spróbujmy się do niego dostać jakoś. I zróbmy najpierw porządek. Mamy tylko 13 000 litrów, to jeszcze. Zróbmy najpierw porządek z tym małym fragmentem. Dobra. I coś czuję, że za chwilkę będzie zlecenie na kultywatorowanie tego. Ok, nawet nie wiem, czy coś dostałem, nie zauważyłem. Zobaczmy teraz, czy ten pasek też nam się uda zebrać i będzie to nasze. Ja zdaje się, mam takiego moda, że mogę dokończyć zbieranie tych różnych rzeczy. Mam nadzieję, że ten mod teraz elegancko zadziała. No, trochę się to zapełnia. Jakiś zakręt. Dobra, trzymajmy się tej prostej drogi. Tak, 33%. No zobaczymy, ile nam tutaj uda się zrobić. Tego pełnego zbiornika to raczej nie będzie. Ja się raczej posłużę mapą, żeby sprawdzić, czy to pole jest do końca zrobione. Już nie będę jeździł i szukał poszczególnych buraczków, które tutaj zostały. Zrobię ten pasek, podjadę ciągnikiem i będziemy odbierać to zlecenie. Praktycznie. Pojadę ciągnikiem, podjadę wysypać do skupu, no i tak jak mówię, będziemy odbierać to zlecenie. No, pasek nie jest duży, może będzie raptem 18 000 litrów. Nie wiem, w jakiej cenie teraz buraki są, ale to zawsze jakiś bonus za ten ogrom pracy, który żeśmy tutaj naprawdę wykonali. Tej pracy było bardzo dużo.
Ok. Odpal. Szukamy naszego kombajnu. On ma wysyp po lewej. Piękne tutaj stąd są te widoki. Ta jesień tutaj ładnie też wygląda. No to jedźmy. Chyba powinienem rurę wystawić, nie? Tak właśnie zapomniałem, że tutaj już nikt poza mną nie jeździ. Więc wystawimy rurę. Sięgnie. No idealnie. Burak cukrowy. No żeśmy wszystko przesypali. Schowaj rurę. Wyłącz. Dobra, przesiadka. Jedziemy do skupu. Zobaczmy jeszcze tylko z ciekawości, jak tam te ceny buraków. Tutaj nawet ich nie mamy, nie? Obecnie. Makaronu mamy 22 000 litrów i to najwyższa cena robi nam w styczniu 160 000. Wydaje mi się cały czas, że na tej mące bym całkiem może nawet lepiej wysiadł niż na tych burakach. Buraki cukrowe. Obecnie cena jest nawet nie najgorsza, ale tylko 548 i jest tylko jeden punkt skupu. Jak to jest 720 metrów? To tak niby blisko jest. A ja jadę i końca nie widać. No dobra, musimy zjechać tak czy inaczej. A może tu jest jakaś droga, co? Spróbujmy tą drogą tutaj dalej pojechać. Ja nie pamiętam, czy ja nią jechałem. Może to będzie jakiś skrót. Skrótem pojedziemy? No póki co to mamy tutaj jeden wielki rów, a nie skrót. No tak. Żebym tutaj czasem czegoś nie skrócił w tym rowie. Słuchajcie, to już chyba wolę tutaj z tej górki zjechać. O właśnie, jakoś tak. No i tutaj się zaczynają wiejskie, wąskie dróżki. No i tutaj widzimy nasz sklep z pojazdami. No nie wiem, może trzeba było jechać utartą drogą i nie kombinować. Tutaj co prawda widzę na rozwidlenie w prawo, ale czy to jest lepsza droga? To nie mam takiej pewności. Czuję się lekko zagubiony na tej mapie. Aczkolwiek większość tych dróg, którymi się poruszam, bo już bardzo często to już weszło mi w ten. Tak ta mapka wygląda, ale mam wrażenie, że z tego widoku jest bardziej ekscytująca. Nie wiem, napiszcie, z jakiego widoku wolicie korzystać. Mi się ten widok bardzo podoba. Czuję się po prostu, jakbym tam był. Bardziej do mnie przemawia wtedy ta gra, jak jadę z takiego widoku. Jeszcze mając kierownicę z gałką, bo gałkę osobno sobie dokupiłem i to jest prawdziwa gałka, słuchajcie, od Ursusa z napisem Ursus, jest zabawnie. No ja nie wiem, czy to jest krótsza droga, prawdę powiedziawszy. No dobrze, tędy tylko raz pojadę. Muszę niestety ominąć tego mojego traktorka, więc wybraliśmy taki skrót. Szczęśliwie żeśmy przemknęli, nikt nie zauważył, w szczególności karabinieri. I może Wam spróbuję pokazać jeszcze drugi sposób wjazdu tu, tylko z innego widoku. Z tyłu już nic nie jedzie. To się robiło jakoś tak, żeby... No niestety w pole trochę trzeba wjechać, ale nie dużo. Jeszcze trochę trzeba tą przyczepę skrzywić. O, może nawet nie trzeba było w pole wjeżdżać, tylko ja tak pojechałem. Dobra.
Teraz celujemy w te drzwiczki. Ok. Mocno, aha, nie zdążę je tak odwrócić. Mocno ją odwracamy. Z tym, że tak nie do końca za mocno. O właśnie. I teraz cofamy zupełnie prawie na wprost. No i w ten oto sposób, zobaczcie, żeśmy też dojechali, jadąc nie dookoła. Tak, i tutaj cofniemy trochę, o, żeby dojechać do tego ogranicznika. I znowu całkiem ładnie stoimy, ale znowu będziemy musieli, a może nie, może się samo wyładuje. Tak. No i jeszcze plus 10 000, słuchajcie, za te buraczki, gdzieśmy dostali. Uff. I tu muszę odetchnąć z ulgą, odbieram te wszystkie kontrakty i żadnych buraków więcej. Także nagroda 25 plus dycha to jest 35, ale ile się narobiłem, słuchajcie, to moje. Dobra, no to jesteśmy. Saldo 175, saldo fajne, ale no, żeśmy się naprawdę dużo narobili. Ok, no to możemy teraz spróbować. Tak sobie patrzę na czas na drugim monitorze. Mam mikrofon łapie jak łapie, także wybaczcie czasem takie problemy dźwiękowe. Tu mamy wszystko na żywo, tu nic nie jest reżyserowane, dogrywane albo rzadko montowane. Jedziemy na żywca, praktycznie jakby to był live. Słuchajcie, ja zrobię cięcie tutaj, bo troszeczkę się tym wozimy, a jeździmy cały czas. Słuchajcie, dostrzegłem dziurę w tym płocie, widzę, i spróbuję tą dziurę wykorzystać, wjechać na to pole. No, dziura jest całkiem spora. I tak to właśnie spróbujemy zdziałać, że rozłożymy nasz sprzęt. Opuścimy. No i zobaczmy, co tutaj się zadzieje. Przejedźmy kawałek. Może nawet byśmy sobie popatrzyli zaraz, jak to wygląda. O, przepraszam najmocniej, nie z takiego widoku, tylko z takiego. Dobra, chwilówka. Momento, zobaczmy, jak to wygląda teraz. Ale nie w tym miejscu. Chcemy zobaczyć tutaj w rolnictwie precyzyjnym, jak to nam się tutaj ułożyło teraz. pH oczywiście jest bez zmian, ale no popatrzcie. Fajnie, jest zielono. Rewelka. Dobra, i ta rzodkiewka to jest Mistrzostwo Świata. Ja poproszę tutaj linię, bo będę jechał z tymi liniami. Tam sobie nawet 10 cm krótsze. Dobra, i będziemy jeździli. Czyli ten Dalbo nawet nie jest taki najgorszy pod tym kątem. 8 metrów, dużo nie kosztuje, a możemy mieć również jakby to powiedzieć, możemy wysiać taką rzodkiew z niego. Kurczę, dlaczego ja nie chcę, mogę skręcić tam, gdzie chcę. O właśnie. Tak bym sobie to życzył, żeby to szło mniej więcej. Chcemy tutaj ten zaułek też zrobić. Dobra. Aż tacy dokładnie to widzę nie jesteśmy, ale trudno.
Jedziemy na to kreskę. No teraz myślę, że już wychaliśmy. Spróbujmy trochę pograć z takiego tutaj oglądu. No. I ta talerzówka robi robotę. Już praktycznie w następnym miesiącu ta rzodkiew jest gotowa. To super, ja się cieszę, że ją posiałem. I tym samym, co ją sieję, tym samym ją kasuję. Więc może to dalbo 8-metrowe jest dla mnie w tej chwili jakimś tutaj w miarę rozsądnym wyjściem. Dobra. Okej. Teraz ustawmy ciągnik na kursie. No, chyba będzie dobrze. Mam taką nadzieję przynajmniej. No i myślę, że w tym momencie przydałoby się jakieś speed zrobić, nagranie albo cięcie. Nie wiem, co bardziej wolicie, żebym robił cięcia, czy jakieś nagranie. Tu najłatwiej jest wjechać w pole sąsiada, mimo wszystko. Przynajmniej jednym kołem. Okej. Wykręćmy trochę. Połóżmy tą maszynę i miejmy nadzieję, że zahaczymy o to, co chcieliśmy zahaczyć. Trochę tak pojedziemy, może niezbyt elegancko, ale wykorzystamy mechanikę farminga, że nam takie rzeczy pozwala, że tylko orzemy na polu, albo kultywatorujemy, albo talerzujemy, jakkolwiek, więc tak to wygląda. Popatrzmy sobie z drugiej osoby. Mam być szczery, to najbardziej cieszy mnie to, że o to mnie cieszy, że tu wszystko teraz wygląda na zielono. Tak naprawdę i wydaje się, że... i tutaj mamy płot. Mamy płot. Czy ja mogę to jakoś pokonać w ten sposób? O. Tak. Tak. I opuścić. Aha. No trochę może dalej podjadę w związku z tym. Ale nie dużo. I tak muszę zawrócić. Praktycznie. No dobra. Aha, tylko teraz... O, właśnie. Takie cudo się wydarzyło. No dobra. Mamy zawracać. Podnieśmy nasze... No, jest do góry? Ach, no tak. Teraz będzie do góry. O, w ten sposób. Hop. Dobrze jest. Śmigamy. Takie zaokrąglone pola są bardzo dobre, takie kanciaste jednak nie. Albo trzeba mieć prawo jazdy na duże maszyny, a nie na osobówki. Fajnie, słuchajcie, to pole będzie trwało i trwało, więc ja zrobię tutaj cięcie, pozwolę sobie skończyć je i pójdziemy zaraz dalej. Ok, moi kochani, słuchajcie, to już ostatnie paski. Tutaj zobaczcie, jaki mam celownik z wideł.
Trzeba starać się mniej więcej na środku linii utrzymać. Tak niechcący fajnie wyszło, śmiesznie. Celownik z wideł i jedziemy, nie? Jedna rzecz tylko mnie zastanawia i zaraz wam ją pokażę, co tak dokładnie mi chodzi po głowie. Tutaj trzeba by było to troszkę dokończyć. Okej, weźmy to, połóżmy z powrotem. Dobra. Słuchajcie, co mi chodzi po głowie, to to, że jak popatrzę na tą mapę, to zobaczcie, zostają tutaj te żółte kreseczki. I tak się zastanawiam, czy to jest wina tego, że ja tutaj nie dosiałem tej rzodkwi, czy czego tak naprawdę, nie wiem. No nic to. I został tam jeszcze pasek, więc talerze w górę. Jedziemy zrobić tamtą końcówkę. Także to dal, bo słuchajcie, no bardzo rozsądny sprzęt za rozsądne pieniądze. Jeśli chcecie kultywatorować, talerzować plus coś posadzić, zobaczcie, to wychodzi bardzo sympatycznie. Ja tylko jeszcze zobaczę sobie, czy ja chciałbym. No, bardzo fajnie to wychodzi w stosunku do innych pól. 42, 1 i 3. Ja tylko zobaczę, czy coś jeszcze miałem. Owies i sorgo, tak? Owies chciałem posiać na tym dużym polu. Owies marzec, a sorgo kwiecień. Także wygląda, że jeszcze siew. Jest to pierwsza godzina nagrywania, więc ten siew jeszcze jesteśmy w stanie zrobić. Dobra, no więc w takim razie będziemy robili zwrot sprzętów. Dobra, bo to nie tu jest. Tu trzeba wejść w tak, pojazdy i maszyny. Bo ja nie będę tego odwoził do sklepu, tylko go po prostu zwyczajnie zwrócę. Ok, a żeby przyspieszyć gameplay, to pozwolę sobie też zrobić zresetuj, żeby ten ciągnik tam wrócił. Plus wrócimy również 7Q. Plus co tu jeszcze zostało? Widły i jeszcze coś? Obciążnik? Nie, obciążnika nie mieliśmy. Dobra. I zobaczmy jeszcze w takim razie, jak to tutaj wygląda. pH, azot. No, wszystko wygląda fajnie. Dobrze, kochani, to jeszcze siew. Tu ma być pszenica. Tu ma być pszenica. Czy ja to chcę tutaj podłączać? Na razie nie. Tylko przydałby mi się tutaj chyba jeszcze jakiś obciążnik, więc ja go sobie tutaj pozwolę podrzucić szybciutko. Gdzie ten mój obciążnik jest? To nie tu, to taczka, tu obciążnik. Tak, tu poprosimy, żeby on wrócił do sklepu. I słuchajcie, my jeszcze chcemy oczywiście jedną rzecz zrobić. Oczywiście chcemy przywieźć nasiona, więc ile my tych nasion tu mamy? Zobaczmy. W magazynie nasiona mamy dużo tych nasion. Może je zostawimy tutaj, a ja nasiona sobie wezmę w sklepie w takim razie, bo w sklepie będziemy testowali, słuchajcie, wypożyczenie siewników i ja chciałem wytestować te case'y. One są w modzie i są w dwóch rozmiarach, 5,2 i 4 metry.
Ponieważ my wyjeżdżamy ze sklepu, to ja spróbuję takie wziąć ciągniki 5-metrowe, ale to nie będzie tylko tak, tylko to będzie z takimi zaczepami tutaj. I chcielibyśmy te kółka też mieć jakieś inne, takie normalne. O Jezus, to konfiguracja kół to już od razu inna cena taka? Plus 1000? No trudno. I takich case'ów my byśmy sobie chcieli wypożyczyć najpierw jednego. OK. Potem drugiego. OK. I chcemy takie 3 case'y. Taki zespół case'ów podłączyć. One mają pojemność 1660 razy 3 to jest 3000, 4800, jakieś 5000 litrów. To potrzebujemy jeszcze ziarna 5000 litrów. O, i one też tutaj mają ten od razu. Tak? Duorip. A tu mają kółka, zaczepy. Nie widać ile mieszczą tych, no ale dobra. Ile mieszczą nawozów. To są ziarna i nawóz. Więc w takim razie jeszcze byśmy sobie poprosili o tak nasiona i to byśmy chcieli takich 5. Na tą chwilę. 5000 litrów. Kup. I byśmy chcieli kupić po jednym worku nie nasiona, tylko byśmy chcieli kupić worek, może na początek worek, nawóz stały 1000 litrów. No weźmy sobie takie coś, bo nie wiem ile się mieści w każdym takim tym. Więc jeden taki nawóz byśmy wzięli 1000 litrów, bo wydaje mi się, że więcej ja nie będę potrzebował. Zaraz to się okaże zresztą. Wróćmy do sklepu. I teraz tak. No, będziemy trochę musieli popracować. Obciążnik z przodu. Czy on mi się uda zamontować? Nie wiem, czy nie przedobrzyłem z tym obciążnikiem, bo nie wiem, czy mi się uda tego Quicka zamontować. Quicka, jakkolwiek. Hop, siup. No, raczej chyba mi się nie uda tego Quicka zamontować, ale spróbujemy zobaczyć. Tak czy nie? Tak czy nie? Nie czy tak? Jak to tutaj będzie wyglądało? No tak, raczej mi się nie uda. Albo jedno, albo drugie. No, wziąłem obciążnik, spróbujemy podziałać z obciążnikiem. I teraz trzeba to zatankować odpowiednio. Dobra, to teraz musimy podjechać. Ok, trochę będzie zabawy z tymi case'ami. No, czy ja tu w końcu dam radę coś z tym zrobić? Aha, to już pozamiatane. Dobra, w każdym bądź razie podjeżdżamy.
Co my teraz będziemy ładować? Zobaczmy. Pszenicę, dobra, to pszenicę ładujmy. 830 litrów. I teraz możemy załadować nawóz. Nawozu weźmy 300. Dobra, 290 niech będzie. Nie odłóżmy go. Ok. Mam nadzieję, że wszystkie wziąłem z zaczepami, nic nie pomyliłem. Obawiam się tylko, że tej pszenicy to mi nie wystarczy. W sensie 800 litrów do każdego. Trzeba będzie coś dowieść. Dobra. Się nawóz najpierw załaduje, tak? To niedobrze. Ale weźmy te 300 litrów tego nawozu. Zobaczmy, czy uda nam się tak podjechać, żeby załadować same nasiona. Tak, to będą nasiona. Aha. Dobra. To mamy drugi. Okej. Jedziemy po trzeci. Ja nawet myślę, że ja chyba zostawię ten obciążnik na tą chwilę. No i ten trzeci możemy załadować jak się tylko da. Hop. Hop. No i hop. Tak, nawóz mamy też zapakowany. I teraz podłączamy, będziemy podłączali się pod trzeci. Trochę zabawy z tymi case'ami jest, ale mam nadzieję, że fajnie będą pracować. Jeszcze tylko sprawdzę, czy nic tutaj są zaczepy. I na środku też jest zaczep, są zaczepy, dobrze. I ten ostatni tutaj też ma zaczepy. A my pojedziemy jednak po tego tura, po Quicka. No panie, zaczep pan. Okej. Dlaczego po Quicka pojedziemy? Bo przyznam bez bicia, że weźmiemy jeszcze 2 worki ziarna ze sobą.
A nawet może 3, jak się uda. Zaraz zobaczymy, co się uda zrobić. Poprosimy tak. Zobaczymy, co nam się uda zahaczyć. Jakby się udało 3 worki, to bierzemy 3. O! Nie wiedziałem, że ja mam taką tu klapę od tego wywaną. Dobra. Fajnie, tylko to nie o to chodziło. Chodzi o to, żeby rozsunąć trochę te widły i teraz, szczerze mówiąc, góra-dół. Powinien wychodzić, że to będzie klapa, a jak rozsunąć widły? No dobra, spróbujmy w takim razie wziąć na widły te dwa. Ok, i zaraz weźmiemy tego jednego. No tych woreczków to tutaj mógłbym nawet wziąć, widzę, więcej niż te dwa. Z takiego widoku to nie bardzo widzę. Jednak mimo wszystko. Nietrafiony. Aj, 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 aj. Aj, do kitu troszkę. Dobra. Ha, ha, ha. Dobra, mamy to. Ale on się nie chce zsunąć. O, zsunął się, dobrze jest. No i jeszcze jeden woreczek. Kurczę, jeszcze nie to. Za mocno. Z jakiego to widoku tutaj powinno to być? No, złapiemy. Złapiemy. Dobra, mamy 3 worki. Dobra, 3 worki ziarna. Nas nie przeważyły zupełnie, więc jest ok. No i teraz zaczynamy taniec pingwina na szkle. No, będziemy podłączali te wszystkie case'y jeden do drugiego. Zacznijmy od tego tu. Ok. Cofamy. Dobra. Mamy 2. To teraz byśmy odczepili.
Tak, i weźmy ten trzeci. W ten oto sposób będziemy mieli chyba najtańszy siewnik w okolicach, nie wiem, 12 metrów, który będzie miał, prawdę powiedziawszy. Dlaczego nie 15? Bo one nie mogą być, będą trochę na zakładkę zmontowane. I zaraz się o tym przekonacie. Wyprostujmy. Dobrze jest. I mamy taki zestaw piękny. Taki oto pociąg. O Jezus Maria. Ale mi tutaj się teraz narysowało. No to bardzo duży sprzęt jest. Bardzo długi również. Więc tymczasowo na to duże pole on będzie dobry. Natomiast wydaje mi się, że tak na w większości to raczej potrzebny byłby chyba zestaw, za mocno, byłby zestaw złożony z tych 4-metrowych siewników. Zobaczcie, jak one ładnie idą, jak po sznurku. No i teraz każdy zahacza o lampę. No, nie popisałem się tutaj zdolnościami kierowniczymi. No, ale takie 5-metrowe sprzęty to tutaj na tej drodze będą miały spory problem, żeby minąć się z samochodami. Jednak czwórki, słuchajcie, czwórki koniecznie. Czy ja tutaj gnam, żeby jak najszybciej przejechać ten odcinek drogi. I czwórki, albo to jest jednorazowy transport. Po prostu gdzieś w okolicy pola i tam muszą stać i czekać na wykorzystanie. No, bo to 5 metrów to dosyć szeroko. Już coś tutaj jedzie, ale na szczęście uda nam się, bo tutaj mamy trochę szerszą drogę. A zaraz liczę na to, że ten wjazd na to pole po lewej stronie, co go wypatrzyłem, to pozwoli mi wprowadzić te siewniki tutaj. O, i nie jestem już tego taki pewny, czy ja tędy będę w stanie wjechać. No patrz pan, i ta Francja się tu jeszcze zatrzymała. No nie no. Naprawdę. No ten ruch trochę tutaj jest upierdliwy. Dobra, jedziemy dalej. Może dalej będzie coś lepiej. Czy ja tu będę mógł skorzystać z tego, że sąsiad nie patrzy i tak wjechać? Jeszcze ktoś? Nie. No koniecznie, tu muszą być 4-metrowe siewniki. One są ewidentnie za duże. Dobra. Ale to nic, bo teraz będziemy mieli ciekawe zagadnienie. Będziemy je musieli połączyć wszystkie. Dobra, w związku z tym odczepiamy ostatniego. Ostatni się nie odczepia, bo za daleko mam wybrane. O nie, odczepił się, dobrze jest, ok. Ten się odczepił. No to teraz pytanie, czy ja jestem w stanie tak zmanewrować tym zestawem, czy muszę jednak więcej ich poodczepiać? Nie, no muszę ich więcej poodczepiać, dobra. To teraz musimy odczepić następnego. Ale nie tego. Hop tego.
Dobra, mamy odczepione. No i zostaje nam teraz ostatni, bo my będziemy robili taką operację w takim razie. Dobrze, to zróbmy to tak. Hop. Czy to się tu zaczepi? Nie. Teraz. Jest. OK. Dobra. I teraz nam został ten ostatni. Dobra, i tego ostatniego musimy trochę podprowadzić. To jest taki zestaw, że żal go będzie rozpinać po prostu, jak go zmontuję. No, upierdliwość jest taka tego, czy też uciążliwość, jak to woli, że trzeba to niestety raz zmontować. Dobra. Okej. Tak, to zróbmy. Spróbujmy, jak będzie wyglądało, jak będziemy cofać. Nie, niedobrze. Jak to teraz tutaj wycofać elegancko? No może to złapiemy jakimś sposobem. Jeszcze nie. Ale może teraz. Dobra. Mamy to. I teraz słuchajcie, trzeba pojechać prosto i odpowiednio je rozsunąć. Prawy się rozsunął, ale byśmy go troszkę skrócili. Tego byśmy też tak rozsunęli. O, i zobaczmy, jak to wygląda. One się lekko będą zazębiać, ale nie mocno. W zasadzie to one są teraz na maksa. No. Dobra. Słuchajcie, ile ja mogę mieć metrów teraz? Jestem bardzo ciekaw. Spróbujmy wygenerować ścieżki. Mamy tych ścieżek na 5 metrów, 5,3. Ustawmy na 15. O, co, tylko 10 mogę ustawić? No to ciekawe. To dla pracownika, dla GPS-a. Ile chcę, dobra. Ustawmy na 15 metrów. O. Poprzeczniaki zróbmy nie 4, a 3.
No i spróbujmy tym pojechać, jak to będzie wyglądało. Może nawet 2. Może nawet 2. Zobaczmy, jak to będzie dla 2 wyglądało. OK. I teraz tak. Trzeba podjechać na jakąś pozycję. No dobrze. I w tym momencie tak to będzie wyglądało. Dobra. Więc tak, wszystkie poproszę w dół. Mam nadzieję, że są wszystkie w dół i wszystkie poproszę włączyć. Aha, ich się po prostu nie włącza, tylko się opuszcza. No dobra. I jak to wygląda? Sieje się, słuchajcie. Tak to wygląda, słuchajcie. Pięknie, co? Można naprawdę duży zestaw zbudować, jak ktoś ma olbrzymie pole. Chociaż ten i tak jest dosyć spory, nie? Dobra, teraz wszystkie do góry. Dobra, poszło wszystko do góry. Wypadałoby teraz gdzieś się obrócić na kolejny przejazd. No, załóżmy, że tu. Dobra, no to startujemy. No, wszystkie w dół. Ciągle odnoszę wrażenie, że coś nie poszło w dół. Ale nie, dobra, rysujemy chyba. Tak, chyba wszystkie rysują. Jest OK. No i tym oto sposobem elegancko sobie tutaj jedziemy z 4 case'ami. Zaraz zobaczymy, jak pole wygląda. Można nawet by było ustawić ciut więcej niż 15 metrów, ale to jest o tyle dla mnie bezpieczne, że zakładam, że te wszystkie marginesy mi się dobrze tutaj też zrobią. No, mieć 15-metrowy siewnik za takie pieniądze to chyba ciężko będzie, nie? Zobaczmy, jak to wygląda. Są 2 przejazdy. Wydaje się, że chyba OK. No i coś tutaj jest posiane. No dobra, jedźmy dalej. Kolejny będzie tu. Nawet w miarę się tym dobrze zawraca, nie mogę powiedzieć. A, ja nie podniosłem tego do góry. No dobra, trudno. Zgapiłem się, no ale to żeśmy coś posiali przez nieuwagę. Pytanie, czy z tych worków będzie mi schodziło to ziarno, które mam przed sobą. Tego nie wiem. Nawet nie wiem, czy ja chcę te siewniki podnosić, prawdę powiedziawszy. No dobra, podnieśmy je jednak. OK.
No to teraz tutaj startujemy. Dobra, wszystkie opuszczone. A z pierwszej osoby jak to wygląda? No tutaj nam worki zasłaniają wszystko. Teraz o tym bardziej zasłaniają. No nie jest to, że tak powiem, fajna jazda, bo nic nie widzimy, to pojedziemy z trzeciej osoby. O. Myślę, że jako tako będzie to posiane. Wszystkie do góry. Dobra. Myślę, że wszystkie w dół. Jedziemy. Myślę, że takie 3 case'y, bo więcej to już nie, ale takie 3 case'y, no w tych warunkach, jeszcze nie wiem czy 4-metrowe tutaj na tych wszystkich dróżkach przejadą, prawdę powiedziawszy. Trzeba by to sprawdzić. I pytanie, czy można je... Właśnie, poczekajcie, może ja źle je wiozłem. Czy można je tutaj szczepić bokami? Chyba nie. One tutaj nie mają tych bocznych zaczepów. To jakimś innym... Przy jakimś innym widziałem, że są te boczne zaczepy. Że wtedy kółka się jakby tak odwracają i jedzie się z długości, a nie z szerokości, bo tak jak mówię, te 5 metrów to tutaj nie na te drogi. Ale to pole myślę, że damy radę i przy innym polu będziemy się też grubo zastanawiać, czy takiego case'a nie użyć. Co prawda to jest robota na 2 razy, bo raz trzeba tym dalbu pojechać, a potem case'em, ale nie jest to jakieś nad wyraz trudne. Między Bogiem a prawdą. No, wszystkie poszły w dół. Musiałem chwilkę odczekać, żeby się upewnić, że one się opuściły. Chociaż tu widać, jaka jest struktura, nie? Czyli tutaj w zasadzie nawożenie już mam z głowy, bo wydaje się, że one chyba tutaj wszystko ładnie załatwią, jeśli chodzi o to nawożenie. Dobra, do góry. Ok, na dół. Wszystkie opuszczone. Trochę sieję na zakładkę, więc można by było te 15 metrów lepiej policzyć, ale tak jak mówię, no wolę mieć lekką zakładkę niż niedosiane, prawdę powiedziawszy. Także następnym razem to trzeba troszeczkę dać więcej, żeby tutaj wygenerowały się te ścieżki szerzej. Bo obecnie chyba nie wykorzystuję tego potencjału, ale 15 metrów uważam, że to jest ok, cały czas tak uważam. Dobra, tutaj środkowy dojechał do tej linii, więc możemy to podnieść znowu. Damy radę tutaj zakręcić? Damy radę.
Mamy w końcu 15 metrów przynajmniej tego zakrętu. Dobra, i teraz pojedziemy tak to. Pyk. Wszystkie w dół. I ta prędkość tutaj też jest fajna, bo zobaczcie, siejemy z prędkością 18 na godzinę, tak? 15-metrowym zestawem, który potrafi załadować też nawóz. A ten nawóz tutaj bardzo nam schodzi, więc wydaje mi się, że trzeba będzie go podwieźć. Mimo wszystko. Bo nasion to nam styknie, ale nawóz raczej nie. Dobra, Ctrl V. I teraz tak. No, tego nawozu niedużo jest, słuchajcie. Trzeba by go podwieźć, bo to jest bardzo mało. I nawóz podwieziemy oczywiście tym oto sprzęcikiem. Więc pojedziemy chyba do sklepu po ten nawóz i kupimy jeszcze jeden 1000 litrów tak naprawdę. Dobra, w lewo nie ma skrętu, musimy jechać w prawo. Tak tutaj ruch zorganizowali i znowu w prawo. I tym razem na prawy pas, bo to jest jednokierunkowa. I z prawego pasa, aha, tak to nie da rady jednak. To musimy na lewy pas. Myślałem, że tu będzie, oj, przepraszam najmocniej, samochodziku. Myślałem, że tu będzie taki rozjazd jakiś, ale nie. Może on będzie tam dalej. Tu niechcący muszę wjechać do miasta i jestem w punkcie wyjścia. Ale dałem. Dobrze, jak to mówią, zagubiłem się. To jak to z tego wybrnąć, co? Bo tu jeżdżę w kółko. Tu w prawo nie ma skrętu. Dobra, muszę tak nieszablonowo jednak pojechać tym prawym pasem i mam nadzieję, że z niego jakoś tak odbiję. Tu w lewo nie mam skrętu. Ale ta droga tutaj jest tak poprowadzona, żeby zmylić człowieka. Zobaczcie na mapę, ona tutaj zakręca. I chwila, moment, będziemy na tej drodze do, no właśnie, do sklepu, nie? No GTA tutaj się szykuje jakieś, widzę. Bo tutaj stówką lecimy w terenie zabudowanym, gdzie można 50, może zwolnijmy trochę. To teraz tak, chyba się lekko zagubiłem. Ja tu jeszcze nie byłem. I właśnie dojechałem do... A nie, byłem. Tutaj zawsze woziłem ten. Tylko od tej strony nigdy nie dojeżdżałem do tej fabryki soków owocowych i do do miasteczka. I myślę, że my w tą stronę też pojedziemy. Nie, bo my musimy z nawozem inaczej pojechać. Okej. Dobrze, na rondo. Taki jeden dostawczak to jest bardzo dobra rzecz. Jeszcze właśnie jak ma ten autoload, to jest bardzo sympatycznie. Jeszcze nawóz poprosimy jeden. Kup. Wydaje mi się, że chyba więcej nie potrzebujemy na tą chwilę. Bo my nawóz jeszcze mamy przecież u siebie na gospodarstwie. Jak będzie potrzeba, to będziemy dokupować. Dobra, zapakowany. Cofaj. W zasadzie jakbym kupił 3 te nawozy, to bym mógł każdy z tych... Dobra, kupmy 3 już dla świętego spokoju.
To jeszcze 2 dokupmy. Wydaje mi się, że mógłbym wtedy każdy z tych napełnić na maksa i już nie kombinować nijak. Tylko jak stąd się wycofać. O. Dobra, cofaj, cofaj. Będzie słychać, jak to mówią. Okej. No nie gadaj, że się ten nie zmieści. Naprawdę? No przecież jest tutaj miejsce. No dobra, wieźmy 2. Skoro się trzeci jakimś sposobem magicznym nie mieści, weźmy 2. Jedźmy z tymi 2. Okej. Ja myślę, że będziemy mogli skorzystać z tego wjazdu, z tej głównej drogi na pole, bo tym dostawczakiem się spokojnie zmieścimy, bez żadnego tutaj wydziwiania. I ja chyba tutaj zrobię cięcie, słuchajcie, bo ten materiał robi się już za długi trochę. Dobra, tak na szybkości dojechaliśmy i jesteśmy przy pierwszym. On się otworzył, więc teraz byśmy chcieli chyba tutaj przejść. Ja jestem w ciągniku? Czy gdzie ja jestem? W ciągniku. No to uzupełnij. Dobra. Jest dużo tego nawozu. Zobaczmy, czy uda nam się do kolejnego podjechać. Hmm. Dobra, mamy to. To jakieś 600 litrów bijemy, to będzie 1400-1500. Dobra. No i teraz do trzeciego. To jakieś będzie 600, 200, 2300. Ot, widzę, że muszę podjechać bliżej. Dobra, poszedł na maksa. Weźmy mniej więcej po 600 litrów tego nawozu uzupełnili. Mówię mniej więcej, bo to tak nie do końca wyszło, że te 600 litrów, no ale mniej więcej. Gdzie to był ten wyjazd? Przegapiłem. No, przegapiłem. Chyba nie widzę. Nie widzę, dobra, to nie będziemy jechali po sianym, tylko wycofamy się tamtędy. O, tu jest, koło latarni. Ok, i zaraz bierzemy się za kolejną robotę, w sensie za dokończenie tego siewu. Ok, kochani, wszystkie są puste, więc pozwolę sobie teraz 2 z nich oddać. Prawdę powiedziawszy, nie wiem, które będę oddawał, ale 2 już oddam.
A dlaczego dwa oddam? Zaraz wam powiem dlaczego. Te case'y zwróć. Jeszcze jednego zwróć. Dobra, a teraz będę chciał tym jednym case'em pozbierać to wszystko, co tutaj jest. Pszenica, nawóz. Tak, żeby tych było jak najmniej. $800, dobra, tyle chociaż zabrał. I zobaczmy, czy tutaj nawóz jeszcze weźmiemy, tak? Nawozu też po 830 litrów, dobra. I teraz te byśmy tutaj wyładowali gdzieś. Dobra, i teraz byśmy zabrali jeszcze raz tamte 3, może da się skomasować do 2. Ok. Więc za dużo tych nasion mam, to mi się wydaje, że już teraz nic nie będę kupował. Ok, teraz to. I jeszcze, czy to, co to będzie? Ciekaw jestem, może nawóz? Tak, nawóz, dobra. No to teraz wyładujmy to tutaj. Ok. I oddajmy tego ostatniego case'a. I tak wygląda jazda tymi case'ami. Problem z nimi jest w momencie, kiedy trzeba nawracać, cofać, to one są bardzo trudne. Jeśli mamy długą, prostą i nie trzeba specjalnie wycofywać nimi, tylko jeździmy w kółko dookoła, to jest luzik lajcik, można nimi jeździć. Z tym, że 5 metrów na te drogi tutaj to za dużo. Dobra, tego byśmy tu zatrzymali. Wróćmy do tego tutaj, co tam moje ruch drogowy. Ja go tu zostawiłem na wysepce, ale widzę, że ta wysepka tutaj to też jest jednak złe miejsce, bo kierowcy sobie nie radzą z tą wysepką ewidentnie. Dobra, spróbujmy sobie zapakować te dwa. Pytanie, czy damy rady jeszcze zapakować coś stąd? I widzę, że tylko po dwa takie mogę pakować. No trudno. Słuchajcie, na dzisiaj to będzie wszystko. Taki plan fajny się udało zrobić, czyli posiać na pierwszym polu pszenicę. Na polu numer 42 będzie owies i jedynka, dwójka sorgo, jak spamiętam. Ale tak jak mówiłem, owies i sorgo to na tej mapie siejemy dopiero na wiosnę. Dobrze, no to dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Cześć.